Kiedy mówimy o tanich autach elektrycznych, większość ludzi od razu myśli o tym, że na pewno coś będzie nie tak, że to nie dla mnie, że elektryk musi kosztować swoje. A prawda jest taka, że w 2026 rynek wygląda już zupełnie inaczej. Pojawiły się modele, które nie próbują nikogo naciągnąć. Nie udają luksusu, nie udają technologicznej rewolucji. To są auta stworzone z myślą o zwykłym kierowcy, który chce po prostu jeździć tanio, spokojnie i bez kombinowania. I właśnie o takich samochodach jest dzisiejszy film. Wybrałem 5 modeli, które mają sens. Nie dlatego, że są modne. Nie dlatego, że mają największe ekrany. Tylko dlatego, że w codziennym życiu robią dokładnie to, czego od nich oczekujesz. I nie kosztują przy tym fortuny. Gotowi? Łapka, subik kliknięte? No to zaczynamy! Na pierwszy ogień wjeżdża Dacia Spring. Jest to samochód, który wchodzi do salonu bez wielkich fanfar, ale od pierwszej chwili daje jasno do zrozumienia, o co w nim chodzi. Nie próbuje udawać Tesli, nie próbuje błyszczeć luksusem. To auto, które ma być proste, tanie i co chyba najważniejsze, użyteczne. I właśnie dlatego tak wiele osób zaczyna je doceniać. Kiedy pierwszy raz siadasz za kierownicą Springa, szybko zauważasz, że to nie jest elektryk, który próbuje imponować technologią. To mały, miejski samochód zaprojektowany w jednym celu. Ma wozić cię codziennie z punktu A do punktu B, nie generując przy tym żadnych zbędnych kosztów ani stresu. Konstrukcja nie jest skomplikowana. Prowadzenie jest dość przewidywalne, a obsługa tak intuicyjna, że nawet ktoś, kto nigdy nie miał do czynienia z elektrykiem, poczuje się jak u siebie. Największe zaskoczenie przychodzi jednak wtedy, gdy patrzysz na zasięg. Już w katalogu wygląda to nieźle, ale dopiero w realnym użytkowaniu okazuje się, że bateria o pojemności około 30 kWh wystarcza na 200, czasem 230 km jazdy po mieście. To liczby, które idealnie wpisują się w codzienność większości kierowców w Polsce. Przeciętny użytkownik robi 30 do 60 km dziennie. W takim scenariuszu Spring nie wymaga codziennego ładowania, nie zmusza do planowania każdej trasy i zachowuje się jak zwykłe auto, tyle że bez wizyt na stacji benzynowej. Oczywiście nie jest to samochód stworzony do swobodnego pokonywania autostradowych kilometrów. Co ważne, on nawet nie próbuje udawać, że jest inaczej. W mieście natomiast czuje się jak ryba w wodzie. Jest lekki, zwrotny, łatwy do zaparkowania. W korkach porusza się z naturalną lekkością, a w codziennych dojazdach do pracy czy na zakupy daje dokładnie to, czego oczekujesz. Prostotę i przewidywalność. Wsiadasz, jedziesz, wracasz, podłączasz do prądu. Koniec historii. Swoją największą przewagę Spring pokazuje natomiast w kosztach użytkowania. Ładowanie w domu kosztuje kilkanaście do kilkudziesięciu złotych na 100 km. Nie ma oleju, nie ma skrzyni biegów, nie ma wydechu. Serwis jest minimalny, a ryzyko drogich napraw bardzo niskie. W porównaniu z tanią benzyną czy LPG różnica w rocznych wydatkach potrafi być naprawdę odczuwalna. Dla kogoś, kto liczy każdą złotówkę, to argument, który trudno zignorować. W środku Dacia Spring nie ma luksusów, ale jest wszystko, co potrzebne. Klimatyzacja, proste multimedia, podstawowe systemy bezpieczeństwa. To nie jest samochód, który ma robić wrażenie na znajomych. To samochód, który ma nie męczyć po 2 latach użytkowania. Oczywiście Spring ma swoje ograniczenia. Nie jest autem rodzinnym, nie jest stworzony do długich tras, a szybkie ładowanie jest raczej symboliczne aniżeli imponujące. Ale to są świadome kompromisy, dzięki którym cena pozostaje tak niska, a eksploatacja tak tania. I właśnie dlatego ten model ma sens. Spring najlepiej sprawdzi się u osób, które jeżdżą głównie po mieście. Codziennie dojeżdżają do pracy, chcą mieć auto tanie w utrzymaniu i nie chcą wchodzić w elektromobilność z poczuciem, że to skomplikowane. Spring jest narzędziem, a nie gadżetem. Robi dokładnie to, czego od niego oczekujesz. Nic więcej, ale też nic mniej. Podsumowując, Dacia Spring pozostaje najtańszym elektrykiem dostępnym w Polsce, ma zasięg w pełni wystarczający do codziennej jazdy i oferuje jedne
z najniższych kosztów użytkowania na rynku. Nie jest idealna, ale w swojej roli jest zaskakująco rozsądna. I właśnie dlatego tak wiele osób zaczyna ją traktować nie jako ciekawostkę, ale jako realną alternatywę dla spalinowych miejskich samochodów. Na miejscu drugim pojawia się Leapmotor T03 i jest to samochód, który bardzo dobrze pokazuje, jak zmieniło się pojęcie taniego elektryka. Na papierze to mały miejski hatchback, ale kiedy zaczynasz nim jeździć, szybko okazuje się, że daje coś, czego brakuje wielu najtańszym elektrykom. Daje poczucie normalności. Nie czujesz, że jedziesz najtańszą opcją, czujesz, że jedziesz po prostu samochodem. To jest auto, które nie próbuje być mikrosamochodem, nie wygląda jak eksperyment, nie sprawia wrażenia, że powstało tylko po to, żeby spełniać normy. T03 od pierwszych kilometrów daje poczucie, że ktoś naprawdę pomyślał o tym, jak będzie wyglądało codzienne życie kierowcy w Europie. Leapmotor T03 to niewielki samochód segmentu A zaprojektowany tak, żeby nie kojarzył się z kategorią najtańsze, co dało się zrobić. Jest mały, ale nie mikroskopijny. Prosty, ale nie prymitywny. Budżetowy, ale nie budzący skojarzeń z oszczędzaniem na każdym elemencie. I to czuć od pierwszych kilometrów. Wsiadasz i nie masz wrażenia, że siedzisz w czymś, co powstało tylko po to, żeby zmieścić się w tabelce z ceną. T03 ma baterię o pojemności około 37 kWh. W praktyce daje to 250-270 km realnego zasięgu i to jest moment, w którym ten samochód zaczyna odstawać od najtańszych elektryków. Nie musisz ładować go co drugi dzień. Możesz bez stresu wyskoczyć poza miasto. Tygodniowa jazda bez ładowania staje się jak najbardziej realna. To jest zasięg, który pozwala traktować T03 jak normalne auto, a nie jak projekt, który wymaga planowania każdej trasy. W codziennym użytkowaniu nie przypomina taniego auta elektrycznego i to jest jego największa zaleta. T03 jest cichy, stabilny i przewidywalny. Nie próbuje być sportowy i nawet nie powinien. Za to bardzo dobrze wybiera nierówności, jest łatwy w prowadzeniu i nie męczy w codziennej jeździe. To jest samochód, którym po prostu chcesz jeździć. Nie dlatego, że jest tani, dlatego, że jest wygodny i spokojny. To ogromna różnica w porównaniu do wielu budżetowych elektryków, które da się używać, ale niekoniecznie chce się nimi jeździć. Wnętrze i wyposażenie? Tutaj Leapmotor naprawdę robi dobrą robotę. W środku masz duży ekran multimedialny, cyfrowe zegary, kamerę cofania, klimatyzację i tempomat. To wszystko w aucie, które nadal mieści się w kategorii tanie. Nie ma tu poczucia, że ktoś oszczędzał na wszystkim. Materiały są proste, ale nie wyglądają tanio. Układ wnętrza jest logiczny, a obsługa intuicyjna. To jest wnętrze, które nie próbuje udawać luksusu, ale też nie wygląda jak coś z poprzedniej epoki. Pod względem użytkowania T03 jest bardzo tani. Ładowanie w domu kosztuje niewiele, serwis jest prosty, a brak typowych elementów spalinowych oznacza mniej wydatków. W porównaniu do najtańszych elektryków dostajesz jednak coś więcej. Większą baterię, większy komfort i większą elastyczność. To jest auto, które nie wymusza zmiany stylu życia. Nie musisz się do niego dostosowywać. Ono dostosowuje się do ciebie. Trzeba jednak pamiętać, że to nadal małe auto. Z tyłu przestrzeń jest ograniczona, bagażnik jest typowo miejski i nie jest to samochód rodzinny, ale jako drugie auto do pracy albo auto do miasta i okolic sprawdza się bardzo dobrze. To jest samochód, który ma swoje granice, ale w ramach tych granic działa naprawdę solidnie. Dla kogo Leapmotor T03 ma sens? Dla kierowców, którzy chcą taniego elektryka, ale nie chcą najtańszego wrażenia. Dla osób, które oczekują normalnego wnętrza i normalnego zasięgu. Dla tych, którzy chcą czegoś więcej niż absolutnego minimalizmu Springa, ale nadal w rozsądnej cenie. Jeśli Spring jest minimalizmem, to T03 jest rozsądnym kompromisem. Podsumowując, Leapmotor T03 oferuje realnie użyteczny zasięg, dobre wyposażenie, sensowną cenę i brak poczucia, że jesteś testerem nowej technologii. To jeden z tych elektryków, które łatwo polecić bez gwiazdki. On po prostu działa. I działa zaskakująco dobrze. Kolejna propozycja to BYD Delfin Surf i jest to jeden z tych samochodów, przy których wiele osób po raz pierwszy zatrzymuje się na chwilę i mówi: okej, to już nie jest tani Chińczyk. To jest normalne auto.
I to jest bardzo trafne odczucie. Delfin Surf nie próbuje niczego ukrywać ani udawać. On po prostu pokazuje, że w 2026 tanie elektryki mogą być solidne, dobrze wykonane i zwyczajnie przyjemne w codziennym użytkowaniu. To jest samochód, który zmienia sposób myślenia o budżetowych elektrykach nie dlatego, że ma kosmiczną technologię, nie dlatego, że wygląda futurystycznie, tylko dlatego, że jest zaskakująco dopracowany. Wsiadasz do środka i od razu czujesz, że ktoś naprawdę przyłożył się do jakości. Delfin Surf to miejski hatchback, ale nie taki, który powstał po kosztach. To auto celuje w kierowców, którzy chcą taniego elektryka, ale nie chcą wracać do czasów, kiedy budżetowe samochody kojarzyły się z twardymi plastikami i kompromisami na każdym kroku. BYD nie próbuje konkurować wyłącznie ceną. Wchodzi na rynek jakością, która w tej półce cenowej naprawdę potrafi zaskakiwać. To jest auto, które od pierwszego kontaktu daje poczucie, że nie zostało zrobione na styk. Co ważne, Delfin Surf korzysta z baterii Blade Battery o pojemności około 30 kWh. W praktyce daje to 220-250 km realnego zasięgu. To nie jest rekord, ale jest to wartość, która w codziennym życiu sprawdza się naprawdę świetnie. Możesz jeździć kilka dni bez ładowania. Możesz przestać zerkać na procent baterii co 5 minut. Możesz traktować to auto jak normalny środek transportu. Stabilność pojemności jest bardzo dobra, a zużycie w mieście całkiem niskie. To jest elektryk, który Cię nie stresuje i to jest ogromna zaleta. Delfin Surf w prowadzeniu jest miękki, cichy i bardzo płynny. Nie próbuje być sportowy, ale w mieście sprawdza się znakomicie. Dobrze radzi sobie na gorszych nawierzchniach, nie podskakuje na każdej dziurze i daje poczucie solidności, które w tanich elektrykach nie zawsze jest tak oczywiste. To jest jedno z tych aut, które od pierwszych kilometrów sprawia wrażenie droższego niż faktycznie jest. I to nie przez wygląd, tylko przez sposób, w jaki się prowadzi. Wnętrze to największa przewaga BYD. Duży ekran multimedialny, nowoczesny interfejs i logiczny układ przycisków sprawiają, że od razu czujesz, że to nie jest budżetowe auto. Plastiki są twarde, ale dobrze spasowane. Nic nie skrzypi, nic nie wygląda jak z poprzedniej dekady. To jest ogromna różnica w porównaniu do wielu tanich elektryków, które w środku wyglądają jakby powstały z resztek magazynowych. Tutaj tego nie ma. Tutaj naprawdę czuć, że ktoś chciał zrobić wnętrze, które będzie wyglądało i działało dobrze. Delfin Surf oferuje podstawowe systemy wsparcia kierowcy, dobre hamulce i stabilne prowadzenie. To nie jest technologiczny pokaz możliwości, ale wszystko, co jest na pokładzie, działa tak, jak powinno. Nic nie przeszkadza, nic nie irytuje, nic nie wymusza tłumaczenia. W tanim elektryku to jest bardzo ważne, bo tu nie chodzi o to, żeby było dużo funkcji. Chodzi o to, żeby te funkcje były sensowne i żeby działały. Ważne jest to, że to nadal auto miejskie. Z tyłu nie ma luksusu, bagażnik jest kompaktowy, a szybkie ładowanie nie jest jego najmocniejszą stroną. Ale jeśli ktoś ładuje głównie w domu, jeździ po mieście i okolicach i chce taniego, ale solidnego elektryka, te minusy przestają mieć znaczenie. To jest samochód, który został zaprojektowany pod konkretny styl życia i w tym stylu życia sprawdza się bardzo dobrze. Dla kogo BYD Delfin Surf ma sens? Dla osób, które chcą taniego elektryka, ale zwracają uwagę na jakość. Dla tych, którzy nie chcą auta na przeczekanie. Dla kierowców, którzy przesiadają się ze spalinówki i nie chcą poczuć regresu. Delfin Surf to bardzo dobry wybór dla kogoś, kto chce wejść w świat elektryków bez poczucia, że kupuje coś gorszego. Podsumowując, BYD Delfin Surf oferuje solidną jakość, sensowny zasięg, dobrą technologię i uczciwą cenę. To jest jeden z najlepszych przykładów na to, że tani elektryk nie musi być byle jaki. To auto, które pokazuje, że budżetowy segment aut elektrycznych może być naprawdę dobrze zrobiony. Na miejsce czwarte wskakuje Citroen EC3. Jest to samochód, który od pierwszej chwili daje jasno do zrozumienia, że elektryk nie musi być mały, twardy i zrobiony wyłącznie pod jazdę po mieście. To jest jeden z pierwszych naprawdę przystępnych cenowo elektryków, którym można traktować jak normalne auto.
Nie jako kompromis, nie jako ciekawostkę, tylko jako pełnoprawny samochód, który spokojnie może być jedynym w domu. Kiedy patrzysz na EC3, widzisz coś znajomego. To nie jest futurystyczna kapsuła ani projekt, który powstał tylko po to, żeby wyglądać nowocześnie. Citroën wziął formę, którą ludzie znają od lat, dorzucił prosty, sensowny napęd elektryczny i skupił się na tym, co zawsze było jego mocną stroną. Na komforcie. Efekt jest bardzo prosty. Auto, które nie próbuje imponować, tylko robi dokładnie to, czego od niego oczekujesz. Bateria Citroena ma około 44 kWh. W praktyce oznacza to okolice 300 km realnego zasięgu i to jest wartość, która wystarcza na codzienne życie bez ciągłego patrzenia na procent baterii. Możesz dojeżdżać do pracy, możesz wyskoczyć za miasto, możesz zrobić weekendowy wypad. Nie jest to samochód do autostradowych maratonów, ale do normalnego użytkowania nadaje się idealnie. Nie wymaga planowania każdej trasy, nie wymaga stresu, po prostu działa. Największą zaletą EC3 jest to, z czego Citroën słynie od lat. Komfort. To jest auto, które naprawdę potrafi odciąć Cię od jakości polskich dróg, tłumiąc nierówności lepiej niż większość tanich elektryków. Jest miękkie, spokojne i przewidywalne. Wiele tanich elektryków jest twardych, bo producenci próbują ukryć masę baterii sztywniejszym zawieszeniem. Tutaj tego nie ma. EC3 nie dobija na dziurach, nie podskakuje na poprzecznych nierównościach i nie męczy na dłuższych trasach. To jest jeden z niewielu tanich elektryków, w którym naprawdę da się odpocząć za kierownicą. W środku EC3 jest więcej miejsca niż można się spodziewać po aucie tej klasy. Pozycja za kierownicą jest normalna, nie siedzisz jak w zabawce. Z tyłu też da się usiąść bez poczucia, że ktoś cię wsadził do ciasnego bunkra, jak na przykład w Toyocie CHR. Nie ma tu futurystycznych ekranów ani przekombinowanych rozwiązań. Wszystko jest czytelne, proste i intuicyjne. To jest wnętrze zaprojektowane pod codzienne użytkowanie, a nie pod to, żeby wyglądało dobrze na zdjęciach. EC3 ma prostą konstrukcję i nie generuje drogich serwisów. W porównaniu do spalinowego odpowiednika jest bardziej cichy, tańszy w użytkowaniu i bardziej przewidywalny kosztowo. To jest ważne, jeśli auto ma być używane przez wiele lat, a nie wymieniane co 2 sezony. Ale to nie jest samochód dla każdego. Szybkie ładowanie jest przeciętne, osiągi nie powalają. To nie jest SUV, ani auto, które ma robić wrażenie. Ale jeśli ktoś ceni sobie komfort, chce normalnego samochodu i nie potrzebuje sportowych emocji, EC3 trafia dokładnie w punkt. Dla kogo Citroën EC3 ma sens? Dla kierowców, którzy chcą elektryka jako jedyne auto. Dla tych, którzy jeżdżą nie tylko po mieście, ale też poza nim. Dla osób, które mają dość twardych miejskich aut elektrycznych, które męczą na każdej dziurze. EC3 to jeden z najbardziej dojrzałych tanich elektryków na rynku. Nie próbuje być modny, nie próbuje być futurystyczny, jest po prostu dobrym, komfortowym samochodem. Podsumowując, Citroën EC3 oferuje wysoki komfort jazdy, sensowny zasięg, praktyczne wnętrze i uczciwą cenę. To elektryk, który nie krzyczy, że jest elektrykiem. I właśnie dlatego jest tak dobry. Ostatnią propozycją jest MG4. To samochód, który udowadnia, że tani elektryk w 2026 nie musi być ani mały, ani ograniczony. To moment, w którym patrzysz na auto z niższej półki cenowej i myślisz, okej, to już nie jest zabawka do miasta. Z tym autem da się normalnie żyć. MG4 to elektryk, który może jeździć do pracy, na zakupy, na weekend, a nawet traktować go jako jedyny samochód w domu. I co najważniejsze, nie czujesz przy tym większych ograniczeń. MG4 nie próbuje być futurystycznym gadżetem. To jest po prostu kompaktowy hatchback, który został zbudowany tak, żeby pasował do codziennego życia. Ma przestrzeń, ma zasięg i ma charakter, który sprawia, że nie musisz planować każdej trasy z kalkulatorem w ręku. Wsiadasz i jedziesz tak, jak przyzwyczaił cię samochód spalinowy. MG4 to auto, które w segmencie tanich elektryków wyróżnia się tym, czego zwykle w tej klasie brakuje. Ma normalne przestronne wnętrze, ma zasięg, który nie wymaga ciągłej kontroli naładowania baterii, ma charakter, który pozwala traktować go jak zwykły samochód, a nie jak projekt ekologiczny. MG4 jest kompaktowy, ale nie jest ciasny. Jest tani, ale nie wygląda jak coś, na czym oszczędzano w każdym możliwym miejscu. To jest samochód, który daje poczucie, że ktoś naprawdę pomyślał o kierowcy, a nie tylko o cenie. MG4 ma baterię o pojemności 51 kWh. W praktyce oznacza to około 350 km realnego zasięgu. I to jest wartość, która
zmienia sposób, w jaki korzystasz z elektryka. Codzienne dojazdy przestają być jakimkolwiek wyzwaniem. Weekendowe wyjazdy stają się czymś normalnym, a nie logistyczną operacją. Możesz jeździć po Polsce bez ciągłego martwienia się o to, czy znajdziesz ładowarkę. To jest największa przewaga MG4 nad mniejszymi, tańszymi elektrykami. On po prostu daje spokój. MG4 prowadzi się tak, jak powinno prowadzić się auto, które ma być jedynym samochodem w domu. Jest stabilny, przewidywalny i daje poczucie bezpieczeństwa. Nie jest sportowy, ale on nie musi taki być. Ważne jest to, że dobrze trzyma się drogi, nie męczy na trasie i nie sprawia wrażenia, że jedziesz czymś budżetowym. To jest samochód dla kogoś, kto nie chce kompromisów w codziennej jeździe. Chcesz po prostu wsiąść i jechać. MG4 to umożliwia. W środku zaskakuje najbardziej. Jest przestronne, logiczne i zwyczajnie wygodne. Kokpit jest czytelny, multimedia działają tak jak powinny, a fotele są wystarczająco komfortowe, żeby spędzić w nich kilka godzin bez narzekania. Bagażnik jest wystarczający na rodzinne zakupy. Tylne siedzenia mieszczą dorosłych pasażerów bez poczucia, że ktoś musi siedzieć bokiem. Jakość wykonania jest lepsza niż w większości tanich elektryków dostępnych w Polsce. To jest auto, które nie daje wrażenia, że każdy element wnętrza powstał z myślą o cięciu kosztów. MG4 pozostaje tani w eksploatacji, mimo że jest większy i bardziej uniwersalny niż typowe miejskie elektryki. Ładowanie w domu kosztuje ułamek tego, co wydajesz na paliwo w spalinówce. Nie ma oleju, nie ma wydechu, nie ma skomplikowanej skrzyni biegów. Serwis jest prosty, a części dostępne. To jest samochód, który nie tylko jeździ elektrycznie, ale też nie generuje stresu finansowego. I to jest ogromna zaleta, szczególnie jeśli ma to być jedyne auto w domu. MG4 jest większy niż Spring czy T03, więc co za tym idzie, kosztuje trochę więcej. Szybkie ładowanie nie jest na poziomie Tesli. To jest kompakt, a nie SUV, więc nie ma wysokiej pozycji za kierownicą ani ogromnego bagażnika. Ale jeśli szukasz auta do codziennego życia i weekendowych tras, te ograniczenia praktycznie nie mają znaczenia. MG4 robi dokładnie to, czego oczekujesz od normalnego samochodu. Dla kogo MG4 ma sens? Dla kierowców, którzy chcą elektryka, ale nie chcą rezygnować z przestrzeni. Dla tych, którzy potrzebują normalnego zasięgu, a nie 150 km w idealnych warunkach. Dla tych, którzy chcą używać elektryka jako jedynego auta w domu. Dla ludzi, którzy cenią komfort i stabilność, ale nie chcą wydawać fortuny. MG4 łączy zalety miejskiego elektryka i kompaktu do tras. To coś, czego mniejsze, tanie modele po prostu nie oferują. Podsumowując, MG4 to samochód, który daje największy zasięg w tej piątce. Ma przestronne wnętrze, prowadzi się pewnie i jest realnie użyteczne jako jedyny samochód w domu. To nie jest elektryk, który ogranicza twój styl życia. To jest elektryk, który się do niego dopasowuje. I to tyle. Piątka tanich elektryków, które w 2026 roku naprawdę mają sens. Każde z tych aut jest inne. Każde ma swoje mocne strony i swoje ograniczenia, ale wszystkie łączy jedna rzecz. Da się z nimi normalnie żyć. Bez kombinowania, bez stresu, bez poczucia, że kupiłeś coś na przeczekanie. Jeśli po tym materiale zastanawiasz się, jak to wszystko wygląda od strony ekologii, czy elektryki faktycznie są lepsze dla środowiska, czy to tylko marketing, to nagrałem o tym osobny film, który właśnie wyświetla się na ekranie. Rozkładam tam temat na czynniki pierwsze, od wydobycia surowców po recykling baterii. Warto go obejrzeć, żeby mieć pełny obraz, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Jeśli się podobało, to prosiłbym o łapkę w górę. Zapraszam również do obejrzenia pozostałych filmów na kanale. I do następnego.